Partnerem odcinka jest Zen.com, aplikacja z kartą, świetna w trakcie podróży i idealna do codziennych zakupów. Moi drodzy, jest psio zimno, ale też wdarliśmy się w niebagatelne góry. Wdarliśmy się tutaj samochodami terenowymi, bo jedna z rzeczy, za którą turyści, również z Polski, kochają Rumunię, to jest to, że można tutaj w góry wybrać się samochodami terenowymi właśnie, lepiej terenowymi, no bo droga była niezwykle wymagająca. Jak nie ma zakazu, to się po prostu jedzie i można to wszystko penetrować pieszo albo też autem. Powiedziałem, że wdarliśmy się w góry, no więc trzeba powiedzieć, jakie to są góry. No naprawdę niebagatelne. Góry Rodniańskie, moi drodzy. Zwane w naszej tradycji również Alpami Rodniańskimi. To jest fragment Karpat Wschodnich. Tam mamy najwyższy szczyt Pietrosul, 2303 metry. I gdybyśmy chcieli teraz się lepiej umiejscowić w nieco szerszej geografii, no to tam mniej więcej jest Maramuresz, Ukraina i południowe stoki tamtego masywu Karpat Wschodnich. Gdybyśmy je pokonali, to znaleźlibyśmy się właśnie na Ukrainie. Tam już są Huculi. Kawałek dalej, w tamtą stronę, mamy Bukowinę i Czerniowce. Zresztą tam, jeszcze dalej, mamy Stanisławów, czyli Iwano-Frankiwsk. Ale gdyby iść szczytami, to byśmy, kierując się w tamtą stronę, doszli do Bieszczad, które przecież też są fragmentem Karpat Wschodnich. Jest tu absolutnie przecudnie. Jest to górski majestat, taki, jaki sobie można wyobrazić, no tylko w Alpach. Ale jesteśmy w Rumunii, moi drodzy. I właśnie tym fragmentem, przez znaczną część owego odcinka, tym fragmentem Rumunii, czyli górami rodniańskimi, będziemy się zajmować. My nie jesteśmy jeszcze w Parku Narodowym. On się zaczyna mniej więcej tam, u podnóża owego najwyższego szczytu i tego masywu, z którego ów szczyt wyrasta. Czy może być piękniej? Posłuchajcie. Nie słychać nic, jak przestanę gadać. Tylko ptactwo. W swoich wyższych partiach są to góry niemal puste. W dole żadnego przemysłu, wyżej niemal żadnego rolnictwa, wyłączając gospodarkę pasterską, prowadzoną tradycyjnie, tak samo jak przed wiekami. Zatem właśnie jest tu czyściutko i można, jak już w niewielu miejscach w Europie, napić się tutaj wody prosto ze źródła. Oczywiście może się zdarzyć, że jak mamy potok, to jakieś padnie zwierzę i zanieczyści wodę, ale w tym wypadku ta woda wypływa ze skały. Jest to ujęcie tutaj do napicia się, ale jest też prowadzona niżej, no i zasila jeden z miejscowych lokali. Ale tego już naprawdę całe wieki nie robiłem. Górska, ożywcza woda. To również jeden z sekretów gór rodniańskich. Jesteśmy w samym jądrze wołoskiej kultury pasterskiej. Tutaj praktykowanej w taki sam sposób nadal jak przed wiekami. I tutaj oficjalnie wypas owiec na halach kończy się we wrześniu. My jesteśmy w październiku, ale sądząc po tym, co mam jakże licznie pod nogami, to owce dzisiaj tutaj jeszcze były. Jeśli jest zielona trawa, to niektórzy trzymają stada dłużej na zewnątrz. No i wszystko to, co jest potrzebne
do wypasu owiec, czyli mamy tutaj bacówkę, mamy tutaj dla owiec poidło, zresztą widać, że w nocy był mróz, gdyż ta woda jest już delikatnie ścięta warstewką lodu. Jeśli mówimy o kulturze pasterskiej, o kulturze wołoskiej, to wszystko, co my mamy w tejże materii, właśnie stąd pochodzi. Tak, królowie polscy i węgierski po owych najazdach tatarskich w XIII wieku sprowadzali w Karpaty ludzi, którzy najlepiej się znali na gospodarce pasterskiej, czyli właśnie ludzi stąd, z rumuńskich Karpat, Wołochów. I te tradycje są identyczne wszędzie. Języki się różnią, ale język dotyczący gospodarki pasterskiej, poszczególne słowa typu watra, limba, redyk, bryndza, to są słowa stąd. Czyli większość tych, którzy zajmują się gospodarką pasterską u nas, to są po prostu protorumuni. To są ludzie o korzeniach wołoskich. To są ludzie niegdyś z tych stron przybyli. Ale cudnie. Teraz rozumiem doskonale tych wszystkich, którzy wybierają Rumunię również jako cel wypraw offroadowych. No, ja się poruszam tutaj, ją z napędem 4x4 i ona sobie doskonale daje radę. Nie ja prowadzę. Drugi nasz samochód to Jeep i oba sobie radzą świetnie, ale przede wszystkim, co sobie tutaj doskonale radzi, no ten krajobraz. Tutaj co 100 metrów jest inaczej i jest wspaniale. Oczywiście znam takich, którzy chodzą po górach i to jest po prostu wymarzony cel, pod warunkiem, że się uważa na niedźwiedzie. Ale wyprawy offroadowe, jeszcze raz powtórzę, jak nie ma znaku zakazu wjazdu w takie górskie drogi, a to się wcale często nie zdarza, nieczęsto się to zdarza, mówiąc poprawnie, żeby był taki zakaz, no to po prostu oznacza, że można jechać. Można jechać, trzeba tylko mieć wszystko. Łopatkę, ewentualnie porządne opony, dużo paliwa. No i wówczas to nie chodząc, albo chodząc tylko trochę, mamy te góry, wydaje się, wyłącznie dla siebie. Tym, czym dla południa Polski jest Zakopane, tym dla całego województwa Bystrica-Nassau jest to właśnie miejsce. Kolibica. Tutaj kiedyś przepływała rzeka Bystrica, Bystrzyca, tak samo się nazywająca jak i miasto. Ale ją spiętrzono i powstało takie oto jezioro. Osada, która tutaj była, nazywała się Kolibica. Kolibica, czyli mała koliba, kolibka. Tak, pasterska kultura wołoska i te same słowa mamy również u nas. No i dzisiaj to jezioro nazywa się Kolibica i to miejsce nazywa się Kolibica. Jak już wiecie, jesteśmy u podnóża Gór Rodniańskich. I to jest miejsce niezwykle rekreacyjne. A skoro jest rekreacyjne, no to przyjeżdżają ludzie, by tutaj odpoczywać. Latem kąpać się w tym jeziorze, chodzić po górach. No i chcę wam pokazać, jakie mają tu możliwości noclegowe. Wizualnie mają możliwości piękne, bo zobaczcie, ostatnimi czasy powstało tutaj dużo pensjonatów, ale są też takie cudowne miejsca. To jest dom o tutejszej architekturze. Bardzo stary dom, właśnie w to miejsce przeniesiony i on służy temu, by tu przyjechać, by ten dom wynająć i by tutaj na tym ganku siedzieć, wygrzewać latem swoje lico w promieniach słońca,
schodzić do owego jeziora i się kąpać, by tutaj odpoczywać. Wspaniałe, górskie, niemal alpejskie powietrze. Kolibica, moi drodzy, kolibka. Stary, tradycyjny dom, ale przysposobiony do potrzeb turystów. No tutaj mamy niegdyś główne pomieszczenie, czyli kuchnię z przypieckiem. No tutaj kiedyś życie się odbywało. No zobaczcie, stare lampy, stary drewniany sufit. No to wszystko, co niegdyś w takich domach było. Skrzynia, ale pójdziemy kawałeczek dalej i mamy już nowoczesność. Mamy przybudówkę. Mnóstwo szyb. I to jest współczesna kuchnia. Tutaj się gotuje, chyba że się gotuje na zewnątrz, bo na zewnątrz jest grill, jest ognisko, gdzie można kociołek zawiesić, no i wielki stół i widok na to jezioro. Na górze 2 sypialnie, 2 łazienki. Moi drodzy, wyobrażam tutaj sobie siebie doskonale, który w lecie tu siedzi, gotuje, skacze do jeziora i cieszy się historią pomieszaną ze współczesnością. Tradycja i nowoczesność. Czyż to nie jest najpiękniejsze połączenie? Przed chwilą pokazywałem wam, gdzie samemu można ugotować, na przykład w kociołku, ale to nie znaczy, że nie można tutaj przyjść i zamówić jedzenia. I to jakiego jedzenia? Jestem w miejscu, które nazywa się Villa Galleria. To jest pensjonat i restauracja. No i mam tylko 2 rzeczy, ale jakże ważne. Zacznijmy od przystawek. To jest talerz przystawek, a tutaj wszystko, co najlepsze z okolicy. Co to jest? Branza, czyli bryndza, miejscowa bryndza, cudowne kuleczki, czerwona cebula, którą się to przegryza. Tutaj skwarki ze słoniny, a obok sama słonina i salceson. O, tu jest słonina po rumuńsku, żebyście wiedzieli, to się nazywa slanina, więc już wiemy prawdopodobnie, skąd ową nazwę mamy. Skwareczki są, tutaj jeszcze coś wybitnego, mianowicie salceson. No i do tego musztarda, jakby ktoś chciał, jest jeszcze doskonała suszona kiełbasa, mocno wędzona, niepaprykowana, ale przełykam ślinę, bo drugie danie, czyli ciolan. Ciolan, czyli golonka wędzona, konfitowana, podawana z czym? Podawana z pire fasolowym. Tak to właśnie wygląda. I zanim wbije w to harpun, jak się mówi, o, widzicie? Tak jest, piękna mięciunia, wędzona. I zanim to uszczknę, to jeszcze wina. To niewiarygodne, co się wydarzyło w Rumunii ostatnimi laty w kwestii wina. To jest renesans rumuńskiego wina. Mam tutaj do przystawki w kieliszku Chardonnay. To jest wino z właśnie tego regionu. Chardonnay. Troszeczkę beczką potraktowane, ale ta beczka w ogóle nie wystaje. To jest spójna kompozycja. I to jest do tego, co tutaj. No więc dobra, już. Muszę. Bryndza najpierw. W ustach rozpuszcza mi się smak Karpat jeszcze. Taki zalotny skwareczek, a to chyba jest ona. Zalotna skwareczka, chrupiąca. Super. Ale do golonki mam wino czerwone. Fetasca Niagara. Ów szczep, który jest symbolem, emblematem rumuńskiego winiarstwa. Za chwilę usta zanurzę w tym kieliszku, bo teraz ciolan, teraz golonka, cebulowy sos, pire fasolowe. Poezja, mięciutkie, aksamitne, marcepanowe, wspaniałe. Kiszona papryka, jest kiszona papryka.
tamtejsza gastronomia, która kiedyś słynęła z dobrych rzeczy, ale one były raczej w takim karczewnym anturażu podawane, wiecie, drewniane korytka, typu u nas chłopskie jadło. W tej chwili również wspięła się niezwykle wysoko. To jest po prostu świetna gastronomia. Villa Galleria jest reprezentantem tegoż. I cóż wam mogę więcej powiedzieć? Zważywszy na to, co wy widzicie, a ja tylko kiedy się obrócę, ale ja widzę to. To wszystko to jest jedna piękna całość. No rok. No to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Tam w górach świeże ślady po owcach. Ostatnie stada właśnie schodzą z gór. Wyjdą znowu na wiosnę, na te wspaniałe połoniny. Ale ważne jest też miejsce, w którym jesteśmy. Piękne owce, one idą po tamie, a my na niej stoimy. Piękny pies, piękny pasterski pies. Grzeczny jesteś, kolego. No wiadomo, że bez pasterskich psów nie ma stad owiec. Zobaczcie, to jest właśnie owa konstrukcja, czyli tama i spiętrzenie wody. Tutaj mamy jezioro zrobione na tej rzeczce Bystrzycy. I gdyby iść z jej nurtem, to byśmy doszli do miasta, do Bystrzycy. Widzicie kanion owej rzeki, której zresztą z drugiej strony nie widać, bo przed chwilą to sprawdziłem. Ona jest tutaj bardzo niewielka w dole, ale tak się wije i przechodzi przez miasto. Kącik partnerski. Partnerem tego odcinka i stałym partnerem naszego kanału jest karta i aplikacja Zen.com. Karta Zen Pro to karta wielowalutowa, doskonale sprawdzająca się podczas najdalszych wojaży, jak i w codziennym życiu. Kiedy podróżujemy, tak jak i tutaj, a teraz jesteśmy w Rumunii, nie musimy sami przewalutowywać swoich środków, gdyż zrobi to za nas owa karta, w dodatku po niezwykle korzystnych kursach. Oprócz tego karta ta oferuje nam cały szereg benefitów, takich jak błyskawiczne i jakże liczne cashbacki z partnerami Zena, takie jak Zen Care, czyli opiekę, jeśli jakakolwiek transakcja okaże się problematyczna, czy też przedłużoną gwarancję na sprzęt elektroniczny zakupioną przy pomocy tejże karty, przedłużoną aż o 2 lata. Zakładając konto Zen Pro z hasłem Maklowicz Zen, będziecie mogli się nim cieszyć przez 150 dni gratis. Koniec kącika partnerskiego. W pobliżu Bystrzycy możemy dostrzec jeszcze jedno pasmo Karpat Wschodnich. To jest ono, góry kelimeńskie, znacznie niższe niż góry rodniańskie. One są jeszcze dalej. Ale jesteśmy tutaj nie w sprawie gór, jesteśmy tutaj w sprawie fenomenu siedmiogrodzkiego wina. To jest coś, o czym już trochę mówiłem i pokazywałem i próbowałem. Rzecz, która ostatnimi czasy niezwykle eksplodowała. Fantastyczny terroir, środki europejskie, know-how, które tu przyszło i fantastyczne wino, które powstaje również tutaj, gdyż przyjechaliśmy właśnie w to miejsce, by pokazać wam egzemplum owego odrodzenia miejscowego winiarstwa. Ta winnica, winiarnia, bo to już jest budynek, winnice są tam, nazywa się Żelna, Amprenta Transylwanii, czyli odcisk palca Transylwanii, miejscowa pieczątka. Tak właśnie się dzieje, gdy jakieś miejsce zostanie dokapitalizowane. Tutaj właśnie skorzystano z szansy.
I nie tylko tutaj, mówię o całej Transylwanii. No, niezwykłe winiarskie naprężenie, wspaniałe. Tankofermentatory, tutaj oczywiście mamy winifikację, ale nie tylko w inoksie, nie tylko w stali nierdzewnej. Zobaczcie, to jest teoretycznie robione tak jak przed wiekami, czyli wielka beka, w której wino nie jest barikowane, lecz winifikowane, ale wszystko sterowane komputerowo. Czyli mamy jak na razie dwie metody winifikacji, ale za chwilę zobaczymy kolejną. Nie mówię o tym wielkim tanku, mówię o tych ceramicznych naczyniach. To jest to samo, co robią Gruzini, kwewri, tylko że oni to trzymają pod ziemią, gdyż pod ziemią mogą kontrolować temperaturę. A tutaj mamy winifikację właśnie w tym, ale z kontrolowaną temperaturą dzięki systemowi chłodzenia. A teraz przechodzimy do sali, w której wino dojrzewa, w której wino trafia do beczek po to, żeby nabrać owego dębowego charakteru. No i skąd są te beczki? Tonnerie Vlad, Transylwania. To jest głównie miejscowy transylwański dąb. Jeśli chodzi o szczepy, to mamy dwie fetaski białe. Fetaska Alba i fetaska Regala, również Chardonnay, ale również Pinot Noir, również Merlot. Wymieniłem tylko kilka. Moi drodzy, to jest niezwykłe w tym sensie, że jeszcze 10 lat temu w ogóle czegoś takiego tutaj nie było. Produkcja wina odbywała się tutaj w zasadzie garażowo, ale to jest niejako powrót do tradycji, gdyż Siedmiogród był bardzo znanym miejscem winiarskim i teraz dzięki temu, co się wydarzyło, dzięki temu, że Rumunia jest częścią Europy, że można pozyskiwać fundusze, mamy naprawdę niezwykły rozkwit. I ta winiarnia, jak i parę innych, to są winiarskie tygrysy. Powiadam wam, o tym będzie jeszcze kiedyś głośno. Troszeczkę się już znamy, więc możecie wiedzieć, że jednym z moich ulubionych szczepów, jeśli chodzi o czerwone wina, jest Pinot Noir. I coś, co mam w kieliszku, składa się w 70% z Pinot Noira właśnie. Jest tam jeszcze dodatek fetaskiej Niagry oraz Cabernet Sauvignon. To jest właśnie to wino. Ono się nazywa Navicella i nawiązuje do fresków, które niegdyś były w pobliskim, bardzo starym kościele. I powiadam wam, że to jest po prostu knockout. To jest coś tak obłędnego, to jest coś, czego się, trudno powiedzieć, spodziewałem. Ja spodziewałem się tu dobrych win, ale czegoś tak kompletnego naprawdę nie. Do tego ów transylwański dąb, który jest wyczuwalny, ale oczywiście nie przykrywa całości, nie dominuje, jest elementem kompozycji. Moi drodzy, to jest absolutna małmazyja. Jeszcze raz powiadam wam, miejscowe terroir jest wybitne. A to, co tutaj w tej chwili robią, no bo jesteśmy w winiarni, widzieliście tylko fragmencik. Obok jest hotel, obok jest restauracja, to wszystko można zwiedzać. To jest wszystko również dla nas. To jest coś, o czym będzie naprawdę głośno. Jeśli myślicie, że się trochę przebranżowiłem i zamierzam teraz robić programy na przykład o odnowie starych samochodów albo naprawie zepsutych samochodów, to jesteście w błędzie. To prawda, jesteśmy w garażu i mamy tutaj mnóstwo różnych dla mnie abstrakcyjnych rzeczy. No bo kompletnie nie wiem, czemu to służy. No to wiem, to pewnie służy do mierzenia ciśnienia w oponach, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, co jest tutaj. Otwiera się skarbiec i teraz do tego skarbca zajrzymy. Gdyż tak naprawdę ten garaż jest tylko pretekstem do wejścia tutaj.
Mamy tu miejsce pełne wspaniałości, miejsce pełne siedmiogrodzkich, transylwańskich przetworów. Nie będę o wszystkich opowiadał, gdyż byłoby tego za dużo. Pokażę wam tylko coś, czego na pewno nie znajdziecie w spiżarniach w Polsce. Co to jest? To jest mianowicie estragon, moi drodzy. To jest estragonowy przetwór, a estragon jest niezwykle ważny w miejscowej kuchni. To jest miejsce, no, niezwykłe, ale to jest dopiero początek tych niezwykłości. Me czujne nozdrza nie wyczuwają już żadnych zapachów, smarów i innych tego typu historii. Jest tylko zapach wędzenia. I nie jest to zapach przypadkowy, gdyż znowu otwieram magiczne wrota. Widzicie, co się dzieje? Tutaj mamy drewno, które ogarnia swoim aromatem połcie słoniny z mangalicy. To jest domowa wędzarnia. I to jest jeszcze nie koniec przyjemności na dzisiaj. Co to jest za miejsce? No, powiedziałem na razie Finca Galan. Mariusz Galan to jest ten człowiek, którego znacie z wcześniejszego odcinka z Bystrzycy. Odpowiedzialny za ów grill w zamku Telekiego. I on prowadzi coś, co się nazywa punkt gastronomique local, czyli miejsce z lokalną gastronomią, które można sobie wynająć i zamówić dania, które się na miejscu właśnie spożywa. Mariusz akurat gotuje mamałygę, czyli kaszę kukurydzianą na serwatce, rodzaj manoszu. Ale ja już mam gotowe dwie rzeczy przed sobą. O, rzeczy super. To jest ciorba de burta, czyli zupa z flaczków. I to jest rumuńska odpowiedź na szkembę czorba, i szkembę czorbasni, mówiąc po turecku, czyli flaczki, które są zabielane tutaj śmietaną. W Turcji to jest jogurt. Dodatek octu, dodatek czosnku i dodatek ostrej papryki, opiekanej tutaj wcześniej na grillu. Pozwólcie mi spróbować tego, gdyż to jest naprawdę bardzo dobre. Jak jest dobre oczywiście, o, tu już trochę papryki ostrej pływa. Lekko kwaśne, ostre, no doskonałe. Do flaczków jest chleb potrzebny. Zobaczcie, jaki chleb tu mam. Pozwólcie, że go zdekonstruuję. Świeżutko pieczony, wspaniały, jeszcze dymiący miejscowy chleb. No po prostu obłęd. Ale to nie wszystko. Tutaj są sarmale, czyli urocze gołąbeczki duszone razem z wędzoną wieprzowiną. Gołąbeczki zawijane w liście kiszonej kapusty. Gołąbeczki, specjalnie tak mówię, ponieważ to są bardzo małe gołąbki. One spoczywają na warstwie kiszonej kapusty, ale ten smak wędzonki jest tu niezwykle istotny. Zatem odsunę na razie ciorba de burta, gdyż sarmale są również jak najbardziej w kwestii moich bieżących zainteresowań. Moi drodzy, la poezja, do tego miejscowe wino. Oczywiście są tu restauracje, ale jeśli jesteście grupą, jeśli chcecie doświadczyć czegoś niezwykłego, pamiętajcie, punkt gastronomique local to jest coś, co rozwiąże wiele waszych problemów. Również problem tego, że akurat jesteście bardzo głodni i macie ochotę na coś bardzo, ale to bardzo dobrego.